Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pani M. Kuchnia Smakowita. Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na pyszny torcik bezowy tiramisu. Życzę Wam smakowitego dnia i zapraszam Was na filmik. Smacznego kochani! Tutaj mam składniki, których potrzebować będę do zrobienia bezy. 6 białek, 300 g drobnego cukru, 3 łyżki kakao, łyżeczka mąki ziemniaczanej oraz łyżeczka octu balsamicznego. Możecie dać każdy inny ocet, nie ma to wielkiego znaczenia. Zanim zacznę ubijać białka, tutaj blaszkę do pieczenia wyłożyłam papierem do pieczenia. Od pokrywki, moja ma tutaj 22 cm średnicy, obrysuję sobie kształt idealnego koła. Papier przekładam na drugą stronę. Do idealnie czystej miski robota wlewam białka i mieszam do momentu, aż zacznie się piana już nam delikatnie ubijać. Ok, piana delikatnie nam się ubiła. Teraz dalej ubijając, dodawać będę do niej po jednej łyżce cukru. Ważne jest przy robieniu bazy, aby cukier dodawać stopniowo. Piekarnik nagrzewam również do temperatury 120 stopni Celsjusza, jeżeli macie piekarnik z nawiewem, taki byłby do robienia bezy najlepszy. Jeżeli macie tylko grzanie góra-dół, to 140 stopni Celsjusza. Ok, kiedy cukier jest już rozmieszany z białkami, a piana zrobiła nam się lśniąca, dodaję wtedy przesiane kakao, mąkę ziemniaczaną oraz ocet. I jeszcze chwilkę całość zmiksuję. Ok, kiedy moje składniki już się połączyły, wyłączam mikser. Całość wymieszam jeszcze łyżką, upewniając się, że wszystkie składniki są dobrze wymieszane. Bezę wyłożę teraz sobie na przygotowaną wcześniej blachę. Pod moim papierem robię małego kleksa, tak aby utrzymał on papier w miejscu. Bezę dzielę mniej więcej na dwie równe części i każdą część osobno wykładam na wcześniej przygotowaną blachę. Bezę rozprowadzam równo po papierze. Jeżeli wyjdziecie odrobinę za koło, które wcześniej wyrysowaliście, nie ma to znaczenia. Blaty mogą być odrobinę większe. Ważne, żeby były w miarę równe. Przygotowane w ten sposób blaty bezowe wstawiam do piekarnika. Tak jak wspomniałam wcześniej, ja swój nagrzałam do temperatury 120 stopni Celsjusza. Używam nawiewu. Piec je będę godzinę 15 minut. Po tym czasie wyłączę piekarnik i zostawię blaty w zamkniętym piekarniku do kompletnego ostudzenia. Tak, do zrobienia kremu do naszej pawłowej potrzebować będziemy 600 ml śmietany kremówki. W Polsce zdaje się, że jest to śmietana 36%. 250 g serka mascarpone, 6 do 8 paluszków biszkoptowych lub zwykłych biszkoptów. Do ozdoby potrzebować również będę trochę czekolady, odrobinkę kakao
Tutaj zaparzyłam filiżankę czarnej kawy z łyżeczki kawy rozpuszczalnej. Dodać możecie również odrobinę amaretto. W zależności od tego, jak duża jest wasza odrobina, tyle dodajcie. W wersji bezalkoholowej, jeżeli to ciasto będą jadły również dzieci, jak najbardziej możecie alkohol pominąć. Krem będziemy słodzić 4 łyżkami cukru pudru. Tutaj znowu, jeżeli wolicie krem, żeby był bardziej słodki, jak najbardziej możecie dodać cukru więcej lub odwrotnie, dodać go mniej. Rozpoczynam od ubicia bitej śmietany. Do miski wsypuję cukier. Wlewam śmietankę. Całość teraz lekko ubiję. Do tak lekko ubitej śmietany dodam teraz 4 łyżki kawy oraz serek. I dalej ubijam na gładką masę. Do kremu możecie dodać jeszcze odrobinę amaretto. I kiedy śmietanka nam zesztywnieje, nasz krem jest gotowy. Idealny i pachnie przepięknie. Do miseczki wlewam odrobinę amaretto oraz kawę. I w tak przygotowanej kawie moczyć będę moje biszkopty. Następnie biszkopty pokruszę nożem. Następnie z piekarnika wyjmuję moją upieczoną i wystudzoną bezę. Przełożę ją teraz na paterę. Żeby torcik mi się nie przesuwał, ustawię go na kleksie z bitej śmietany. Następnie połowę mojego kremu wykładam na pierwszym blacie. Możecie go rozsmarować tak jak ja to robię lub wycisnąć z rękawa cukierniczego. I na tak przygotowany krem wysypię teraz moje kawowe biszkopty. Możecie je delikatnie powciskać w krem. Odrobinkę posmaruję je kremem. Następnie przykrywam moją drugą upieczoną bezą. Całość delikatnie docisnę. Następnie na górę wyciskam resztę mojego kremu. Całość posypię kakao. Oraz wiórkami czekolady. I tak oto moja Pawłowa tiramisu jest gotowa. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał i chętnie z niego skorzystacie. Jak zwykle dziękuję Wam bardzo za wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje. Nowych widzów serdecznie witam. Wszystkim Wam dziękuję bardzo za spędzony ze mną czas. Życzę Wam bardzo smakowitego dnia. Ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa! Smacznego, kochani.